Wykonamy teraz 3 kroki w morze, opisując tym samym 3 typy zbiorników, takich jak zbiornik półzamknięty jak Bałtyk, nieco bardziej otwarte Morze Północne oraz całkowicie otwarty Atlantyk. Ja zacznę od Bałtyku. Specyfika Bałtyku jest taka, że jak już powiedziałam, jest on półzamknięty, w związku z tym ogranicza już tym samym ilość gatunków, jaka dopływa. A dodatkowo, ponieważ wody wysładzają się w kierunku północno-wschodnim, również ogranicza ilość gatunków, która jest w stanie znieść takie warunki. Tu, jak widać, są gatunki typowe dla wód Morza Północnego, czyli gatunki zielenic nitkowatych. Stąpając z Bałtyku w stronę otwartego Atlantyku, natrafiamy na Morze Północne, które jest już w przeciwieństwie do Bałtyku dużo bardziej zasolone, dużo bardziej otwarte na wpływy atlantyckie. W związku z tym pełnomorskich gatunków jest tam znacznie więcej niż na Bałtyku. Czasami kilkukrotnie, od 3-krotnie, czasami jest dużo więcej. Dokładnej liczby do tej pory jeszcze nie skatalogowano w taki sposób jak na Bałtyku. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na wyższe zasolenie, na wyższą temperaturę, średnią temperaturę wody, no i zasilanie przez Atlantyk w organizmy, które żyją daleko na południu. Nie jest to morze tak borealne jak Bałtyk. Trzeci krok w stronę morza. W tej chwili jesteśmy w Dublinie, więc może powiedzmy troszeczkę o bioróżnorodności Atlantyku i północno-wschodniego wybrzeża Atlantyku. Mamy tutaj bogactwo gatunków, na pewno większe niż w Bałtyku, większe niż w Morzu Północnym. Jesteśmy na styku tak naprawdę różnych prądów oceanicznych i różnych faun, które stykają się tutaj właśnie w Atlantyku. Poza bogactwem różnych gatunków, wszelakich glonów, które występują na całym wybrzeżu, jest to pełne spektrum zielonych, czerwonych, brunatnych glonów. Mamy też mnóstwo gatunków ptaków. Jest to bardzo dobra strefa migracyjna dla różnych gatunków morskich ptaków. W tej chwili jest sezon na rybitwy, które niedługo będą odlatywały do Afryki. Także idealne miejsce dla fanów bioróżnorodności.